Cześć Wam wszystkim, z tej strony Sonia. Witajcie na moim pierwszym YouTube'owym kanale. W tym odcinku będzie to po prostu takie intro do mojego kanału. Chcę Wam opowiedzieć, dlaczego w ogóle ten kanał powstał, po co on ma istnieć na tym YouTubie, na tym internecie, po co ja mam pokazywać moją facjatę, co ja chcę przez to osiągnąć i co mnie zmotywowało do tego, żeby prowadzić ten kanał. Tak więc zostańcie ze mną, jeżeli chcecie się tego dowiedzieć. Masakra. A więc tak, kanał jak to kanał. Kanałów jest tysiące, miliony na YouTubie. Bardzo fajne kanały są na tym YouTubie. Na moim kanale, który się nazywa Słodkie Życie, a mogłam w sumie coś różowego nałożyć dzisiaj, tak jak moje logo, ale dobra, już nie pomyślałam. Chcę omawiać kilka kwestii, ogólnie na temat życia, słodkiego życia. Może już ta nazwa dała jakiś taki sygnał, taki znak, o co tutaj może chodzić. Jestem diabetykiem. Chociaż słodkie życie to obejmuje tyle różnych tematów. Chcę Wam też poopowiadać trochę o tej cukrzycy, też ogólnie o moim życiu. Co ja tak porabiam, dlaczego moje życie jest słodkie, no może też nie zawsze słodkie, ale zdarzają się słodkie momenty. Kilka słów ogólnie o mnie. Choruję już na cukrzycę od mniej więcej 17 lat. Pod koniec grudnia chyba wybiję 17 od momentu diagnozy tej cukrzycy. To jest cukrzyca typu 1. Krótko po diagnozie tej choroby przeprowadziłam się z rodziną do Niemiec no i od tylu lat mieszkam już tutaj w Niemczech. Do Polski jeżdżę raz na jakiś czas, raz na kilka lat, czasami się zdarza. Zaraz Wam opowiem ogólnie o powodach, dlaczego ten kanał powstał. A więc tak, mimo że choruję już na cukrzycę typu 1 od prawie 17 lat, nie zawsze dbałam o tą cukrzycę jak powinnam. W jakimś filmiku opowiem Wam o takich fazach cukrzyka, dlatego ci, którzy może nie mają cukrzycy, nie wiedzą w ogóle, o co mi chodzi. Ci, co mają już cukrzycę kilka lat, prawdopodobnie podejrzewają, bo sami mieli też takie fazy, że raz dbali bardzo, albo może nawet za bardzo o tą cukrzycę, a w innych fazach nie dbali o nią w ogóle. Ja oczywiście miewałam i miewam też takie fazy. Jakiś czas temu miałam właśnie tą gorszą moją fazę, w której nie dbałam o tą cukrzycę i po prostu zauważyłam, że od jakiegoś czasu zaczynam inaczej reagować na te skoki cukrów. Inaczej czuję podwyższony cukier. No wiecie, no po 17 latach może już coś tam się dziać z jakimiś powikłaniami. Może być. W każdym razie teraz zaczynam nową fazę, kolejną, już któryś raz z rzędu, tą lepszą fazę, w której chcę troszeczkę bardziej zadbać o siebie i o tą cukrzycę, żeby jak najdłużej żyć na dobrym poziomie, że tak powiem. Tym kanałem chcę osiągnąć kilka rzeczy, a mianowicie chcę zadbać o moją cukrzycę. Wiecie jak to jest, no chyba każdy cukrzyk boi się tych powikłań, ale nie zawsze mu się udaje dbać dobrze o tą cukrzycę. I mi też nie zawsze się to udawało, czasami brakuje motywacji. Jest to ciężka choroba, o której też będę jeszcze Wam mówiła. To nie jest po prostu, że tak jak dużo ludzi myśli, że po prostu tylko podawać sobie lekarstwa na posiłki. Cukrzyca jest związana z milionem różnych rzeczy, o których będę jeszcze na tym kanale opowiadać. Wiecie co, tak ogólnie to jak tak się człowiek zastanawia, znaczy jak ja się zastanawiam, to jest przecież jakaś choroba. Choroba ludzka, w sensie, że wiedząc, że coś nam szkodzi, to i tak to robimy. Naprawdę, jesteśmy jedynym stworzeniem na tej całej planecie, która ma skłonność do samozniszczenia. To jest ogólnie jeszcze ogromny temat, ja teraz nie chcę mówić o wszystkim, tylko po prostu nawiązując do tematu cukrzycy, tak samo na przykład jak się pali papierosy, no człowiek pali te papierosy, wiedząc, że to jest dla niego, dla jego organizmu bardzo, bardzo niezdrowe, a i tak pali. Tak samo cukrzyk, no czasami nie dba o tą cukrzycę, jak powinien dbać, je te słodycze, znaczy słodycze może jeść, ale może czasami za dużo tych słodyczy. I robi inne głupoty, o których też Wam jeszcze kiedyś opowiem. Tak więc tak. Punkt pierwszy, dlaczego w ogóle stworzyłam ten kanał. Chciałam zadbać o tą moją cukrzycę. Jestem tego zdania, że co prawda to jest trochę późno, już po 17 latach, żeby naprawdę tak się wziąć w garść, ale lepiej późno niż wcale. Druga sprawa, chcę się nauczyć gadać przed kamerą i przed ludźmi. Mam ogólnie z tym ogromny problem, bardzo kiepsko mi to wychodzi, strasznie się denerwuję. Właśnie tak jak słyszycie, są te
zastanawiania się bardzo długie i chciałabym po prostu umieć gadać ciekawie na jakiś temat dłużej niż 10 sekund, bo ja jestem osobą, która uwielbia streszczać wszystko, streszczam wszystko jak najbardziej idzie. Chciałabym, że tak powiem, nauczyć się czegoś innego, chciałabym opowiadać tak ciekawie, żeby ludzie zainteresowanie mnie słuchali, tak śmiesznie też trochę, no bo ja jestem taką głupkowatą, śmieszną osóbką, tak więc może też w taki zabawny sposób. No i chciałabym po prostu się nauczyć gadania. Po trzecie, jak już mówiłam, praktycznie tak samo długo jak mam cukrzycę, mieszkam za granicą, nie mam tej takiej codziennej styczności z językiem polskim, oprócz tutaj porozmawiania z najbliższą rodziną, co jadłaś na obiad, jaka jest pogoda, jak było na Unii, jak było w pracy, co słychać u cioci w Polsce, jak się rozmawiało z jakąś osobą, co dzisiaj robiłaś, coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. Takie podstawowe to są rzeczy, bardzo dużo słów ja już zapominam, to już jest siara, żeby zapomnieć swój własny język, dlatego jest to dla mnie szansą, żeby znowu przypomnieć sobie wszystko, co zapomniałam, nauczyć się nowych zwrotów, nowych rzeczy, bo prawdę mówiąc, jak jeżdżę do Polski, to też się bardzo często jąkam, bo po prostu brakuje mi tego słownictwa. Dlatego proszę Was, nie linczujcie mnie za to, jak nie wiem, źle coś gramatycznie odmienię, bo zapomniałam, jak się tam jakiś czasownik odmienia, albo po prostu jak nie przypomni mi się jakieś słowo. W razie czego tam pogoogluję, albo powiem Wam po niemiecku. Kameruję cały czas i kurde tak patrzę, bo tutaj mam taki selfie mode. Patrzę. Akurat na premierę zdecydował się wyjść. Jakby nie mógł wybrać lepszego momentu. Dobra, dlatego nie patrzcie tutaj. Ja sobie próbuję to później jakoś zakryć. O, tak trochę niżej będę siedziała. Czwarty powód, dla którego założyłam ten kanał, to taki, że może tym kanałem uda mi się trochę pomóc, zarówno moim doświadczeniem, jak i tak podtrzymując może ludzi na duchu trochę, bo ten kanał będzie w taki sposób zabawny bardziej zrobiony. Wiecie o co chodzi. Ja nie biorę tego wszystkiego aż tak na poważnie. Wiadomo, tu chodzi o zdrowie, o życie człowieka, ale my mamy wystarczająco stresu na co dzień, dlatego chciałabym to w taki fajniejszy sposób trochę poprzedstawiać. Chciałabym Wam po prostu powiedzieć, że Wy nie jesteście sami. Jest bardzo dużo ludzi chorujących na cukrzycę typu pierwszego, tak samo jak i ja. Są ciężkie chwile, są fajne chwile z tym związane. Cofam to. I może ja sama przez te filmy nie będę w stanie siebie zmotywować, żeby aż tak dużo zmienić w moim życiu, jak sobie zażyczyłam, robiąc ten kanał, to może chociaż Wam to troszeczkę pomoże. Może Wy będziecie bardziej uważać na te swoje cukry. No i to wszystko. Piąty powód. No choruję już na tą cukrzycę te 17 lat prawie, ale przez te moje fazy, które częstsze były właśnie fazy olewania tej cukrzycy, dużo rzeczy pozapominałam, czego się na samym początku nauczyłam. Nie znam tych całych definicji medycznych, technicznych i w ogóle co nie tylko. Większość to, co wiedziałam, to już po prostu pozapominałam i dlatego piątym powodem, dlaczego robię ten kanał, jest przypomnienie sobie tych wszystkich rzeczy. Chcę być na topie, chcę dowiadywać się o nowościach związanych z cukrzycą. Po prostu teraz przyszedł czas, żeby odświeżyć moją zakurzoną wiedzę. Szóstym powodem, dlaczego robię ten kanał, to po prostu uświadomić ludziom, którzy są zdania, że cukrzyca to tylko podawanie insuliny na jedzenie, że są w wielkim błędzie. Bo tak jak już mówiłam, cukrzyca to jest ogromny temat, bardzo dużo rzeczy jest z tym związanych i chciałabym takie osoby uświadomić i pokazać im, z czym tak naprawdę cukrzyca jest związana. Bo na przykład moi zdrowi, że tak powiem, zdrowi znajomi, niediabetycy, nie rozumieją tej choroby. Wiecie, nawet jeżeli się tam troszeczkę interesują i się zapytają, no jaki masz cukier albo jak tam z cukrzycą, to oni tak naprawdę nic nie kumają. Szkoda troszeczkę, no ale może to jest moja szansa właśnie, żeby pokazać ludziom, co to jest cukrzyca i jak się z nią żyje. Siódmy punkt to, jak już nawiązałam do znajomych moich bez cukrzycy, ja w moim gronie znajomym nie mam nikogo z cukrzycą, dlatego nie mam z kim porozmawiać na ten temat, nie mam komu się wygadać, bo nikt z moich niecukrzycowych znajomych nie rozumie tego wszystkiego, nie potrafią się wczuć w moją sytuację i mi też tak jest czasami niezręcznie gadać o moich problemach zdrowotnych, no bo
Kto chce cały czas gadać o problemach zdrowotnych? Aha, dlatego kolejny punkt 7, dlaczego ten kanał zakładam, jest po prostu też może nie tylko się wygadać na ten temat, ale też znaleźć, nie wiem czy może nowych znajomych, ale po prostu jakieś kontakty nowe, nawiązać do ludzi z cukrzycą. Może przez ten kanał po prostu dowiem się, jak u Was wygląda cukrzyca, jak Wy żyjecie z tą cukrzycą, może podzielicie się też w komentarzach ze swoimi doświadczeniami, jak Wy coś robicie. Byłoby bardzo fajnie, bo tak jak mówię, nie mam w ogóle styczności z żadnymi cukrzykami, z żadnymi diabetykami. Jestem tak zamknięta w takiej bańce jakby. Oprócz z lekarzem, moim diabetologiem, to nie mam z kim gadać na ten temat. No i z moją najbliższą rodziną. A tak to nikt nic nie wie, nikogo to aż tak bardzo też nie interesuje, nie? Tak więc gadajmy razem na te tematy, uczmy się od siebie, to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Spójrzmy prawdzie w oczy. Tak na serio, ale tak naprawdę na serio, to ta choroba, czy przypadłość, zależy jakiej tam terminologii chcecie używać, no jest okrutna. Jest okrutna moim zdaniem. Nie jest łatwo, jest to ciężka choroba. Chodzi mi po prostu o to, że my na co dzień już mamy styczność z tyloma rzeczami związanymi z tą cukrzycą, że nie wiem, czy jakieś powikłania, niepowikłania, jakieś wysokie cukry, człowiek się źle czuje, nie ma już ochoty po prostu gadać tylko o tym, jak bardzo komuś jest źle, jak się bardzo człowiek źle czuje. Wydaje mi się, że przez tą cukrzycę chyba wystarczająco mamy tych takich nieprzyjemnych momentów w tym życiu, dlatego chciałabym też, i to jest też 8 punkt, dlaczego chcę zrobić ten kanał, chciałabym właśnie prowadzić coś, co mi naprawdę szpas sprawia, co mi sprawia przyjemność, gdzie mogę się też troszeczkę jeszcze pośmiać. Jestem ogólnie osobą z wielkim dystansem do siebie. Śmiać się z tempoty ludzkiej to moja specjalność, a przede wszystkim z mojej własnej tempoty. Dużo robię błędów, jestem taka głupkowata, ale ja potrafię się z tego śmiać, dlatego będzie to kanał taki może też trochę, nie wiem czy zabawny, może dla Was nie jest zabawny, to tylko ja się z tego śmieję, też tak może być. Tak więc ja nie chcę myśleć tylko o cukrzycy w sensie, na jaką dietę ja muszę teraz przejść, czego mi nie wolno, co powinnam robić, o tych powikłaniach późniejszych cały czas myśleć i się stresować. I ja nie chcę tylko, żeby ten kanał był taki suchy, z definicjami o tej cukrzycy, z jakimiś poradami medycznymi. Ogólnie mój plan na ten kanał jest taki, żeby nie rzucać takimi techniczno-medycznymi definicjami, bo ja po prostu takiej wiedzy nie posiadam, nie chcę nikomu pouczać, bo też wiadomo, że każdy organizm jest inny. Dla mnie zadziała jakaś jedna rzecz, dla Ciebie już na przykład nie zadziała, bo Twój organizm inaczej reaguje na jakieś rzeczy. Ale chcę Wam przekazać troszeczkę mojego doświadczenia, które zebrałam przez te 17 lat. Chcę Wam poopowiadać o sytuacjach, ogólnie o moim życiu, jak się mi żyje z tą cukrzycą i chcę Wam to opowiedzieć w taki w miarę luzacki sposób. W sumie, tak jak mówię, jeszcze nie wiem, czy mi się to wszystko uda, ale przynajmniej jest taki plan. Mi się też nie chce gadać tak na siłę na jakieś takie suche te tematy, jak na przykład co znaczy HbA1c albo jak zmierzyć cukier, czy coś takiego. Nie, no to też jest spoko, nie? Bo może ludzie, którzy nie mają cukrzycy, może też to ich interesuje, może ktoś, kto akurat zachorował na cukrzycę, też by chciał usłyszeć coś na ten temat. Tylko po prostu wiecie, ja dużo rzeczy też pozapominałam, ja bym musiała sobie to wszystko jeszcze raz przypomnieć, wyedukować je, że tak powiem, na nowo. Dla mnie to też jest ok, ale jeżeli gdybyście chcieli to taki content też, to po prostu musicie dać mi znać, to ja przygotuję się na takie odcinki, a jeżeli tego nie chcecie, to ja po prostu będę Wam pokazywać moją codzienność. No i jeszcze jeden ważny w sumie powód, dlaczego zrobiłam ten kanał, to taki, że do tej pory nie znalazłam na internecie żadnego takiego kontentu, obojętnie czy na filmikach, czy jakieś tam blogi, ale w sumie to już blogów aż tak chętnie nie czytam, bardziej oglądam filmiki, to nie znalazłam takiego kanału, gdzie cukrzyk po prostu mówi otwarcie o swoim zdrowiu, o swoich lękach, o swoich problemach, o swojej takiej codzienności. Są to oczywiście kanały na temat cukrzycy pokazujące właśnie wyliczanie wymienników, jak się mierzy ten cukier, takie wiecie, takie podstawy. To takie suche, że tak powiem, treści już są na tym internecie, ale mnie to za bardzo aż tak nie interesuje. Ja bym też wolała posłuchać kogoś, kto opowie o swoim życiu bycia cukrzykiem, jak ta codzienność też wygląda. Tak więc zdecydowałam się, żeby stworzyć po prostu taki kanał i nakręcić filmiki, takie bardziej osobiste, związane z cukrzycą, jak mi się z tym żyje, jak ta moja codzienność wygląda. W międzyczasie też tam będę waliła może ewentualnie jakimiś definicjami, o ile mi się jakieś przypomną. Jak nie, to nie czekajcie na to. No i tak to będzie wyglądało. Tak więc jeżeli chcecie mnie wysłuchać, się dowiedzieć o mojej drodze z cukrzycą, to zapraszam serdecznie do oglądania.
Jeszcze nie wiem, jak często będę dawała nowe odcinki. Ja to wszystko będę robiła na spontana, kiedy znajdę czas, kiedy akurat będę miała taką wenę do nakręcenia jakiegoś fajnego filmiku. Nic nie będę robiła na siłę i dlatego nie mogę Wam już powiedzieć, kiedy będą te odcinki, ale i tak zapraszam Was do subskrybowania, żebyście byli zawsze na bieżąco z tymi filmikami moimi. Dawajcie też suby, jeżeli lubicie mój content. Możecie też pisać, na jakie tematy mam kręcić kolejne filmiki. No i zapraszam. Tak więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. To był mój pierwszy odcinek, chyba troszeczkę za długi już, ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że nie było za nudno. To do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. No i pa! Działamy? Chyba działamy, co? Sorry. Cześć Wam wszystkim. Dobra, bez tego uśmiechu. Czekaj. To jest mój pierwszy... Nie. Poczekajcie. Choruję, a mianowicie na temat cukrzycy, bo nikt z moich normalnych... Tworzyć po prostu taki film i nakręcić... Nie.